Za dzieciaka zabrali nas kiedyś do Poznania, pokazać nam cud techniki, jakim są koziołki na ratuszu, krykające się co godzinkę. I wszystko było super fajnie, tylko potem rok później zabrali nas do Pragi. I tam się okazało, że te koziołki to takie kurcze duplo w porównaniu do tego praskiego Technicsa. Dzisiaj pokażę wam instrukcję, jak tego Lego poskładać i jak można samemu w domu zbudować sobie taki praski zegar w grze Orloj praski zegar astronomiczny. Serwus! Witajcie na kanale Żyja Teraz Tura. Ja jestem Majzownik, a przed nami leży Orloj. I dzisiaj będziemy się uczyć, jak w tę grę grać. Orloj praski zegar astronomiczny to gra, której autorami są Paloma Pascal i Abraham Sanchez, wydana oryginalnie przez Perlo Loco Games, a do Polski sprowadzona, przetłumaczona i na nasz rynek wypuszczona przez Galaktę. Akcja gry rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to do praskiego zegara Orloj dobudowywano kalendarz astronomiczny i ruchome figury apostołów, a my jako gracze będziemy wcielać się w zegarmistrzów, którzy będą rozbudowywać zegar, będą kolekcjonować apostołów i w międzyczasie rozwijać własne warsztaty, ulepszać produkcję w tych warsztatach, no i zbierać punkty. Zbierać punkty, bo to jest euro. W grach typu euro zbiera się punkty, żeby wygrać. Wszystko to w trakcie gry robimy poprzez bardzo ciekawy system wyboru akcji. Kiedy poruszamy wskazówką zegara, wybierając akcję, możemy też poruszać tarczą astronomiczną, żeby zmodyfikować parę akcji, które chcemy wykonać, no i wystawiając tam robotnika w to miejsce. To nie jest worker placement, to jest po prostu wybór akcji tak naprawdę. Ci robotnicy ograniczają nam ilość akcji, które możemy zrobić ciągiem przed takim niby pasowaniem, a też nie blokujemy sobie pól, bo wytrącamy się wzajemnie, nawet samych własnych robotników możemy sobie wytrącić. Stawiając robotnika, wybieramy parę akcji, jaką w tym momencie chcemy wykonać. Zaraz wam je wszystkie opiszę. Opowiem wam jeszcze tylko o punktacji najpierw. Punkty są ważne w tej grze, bo kto ich zdobędzie najwięcej, ten wygra w Orloja. Punkty w Orloju są reprezentowane na planszy i planszetkach graczy przez tarczki. I tarczki są w dwóch kolorach, takie brązowe tarczki. One dają nam punkty w trakcie rozgrywki, naliczamy je na bieżąco, a tarczki szare, jak tu czy tutaj na liście punktacji końcowej, to są punkty, które zdobędziemy na koniec gry. W trakcie gry punkty zdobywać będziemy przede wszystkim za rozbudowę kalendarza i to będą spore punkty. Zdobywać też możemy punkty za uzupełnienie całego rzędu apostołów na naszej planszetce. Możemy też zdobyć punkty na torze mistrzostwa, kiedy wejdziemy na najwyższe pole. Zabieramy możliwość innym graczom, a sami zdobywamy punkty za odpowiednie wykonanie konkretnych celów. Ten oczywiście, kto tych punktów będzie miał najwięcej, grę wygra. O tym, kiedy rozgrywka w Orloja się kończy, decydują tak naprawdę gracze swoimi akcjami. Niektóre poczynania graczy sprawiają, że kogut pilnujący postępu gry dotrze na ostatnie swoje pole i będzie piał. Kiedy kogut zapieje po raz czwarty, no wyzwala to koniec gry. Drugim sposobem na zakończenie gry, przed czasem, zanim kogut zapieje po raz czwarty, jest wybudowanie ostatniego elementu kalendarza. Kiedy kalendarz jest już zapełniony, to jest też drugi wyznacznik końca gry, także wszystko to zależy od graczy. Ogólnie proces przygotowania rozgrywki
Jest całkiem sprawny i prosty, to bez problemu sobie przejdziecie przez to, czytając instrukcję. Chciałem wam jednak zwrócić tylko uwagę na sposób zapełniania kalendarza, bo mi osobiście sprawiło to pełną trudność za pierwszym razem, za drugim też. No to może szybko to przejdziemy. Tu dookoła kalendarza jeszcze instrukcja mówi, że można rozłożyć te kafelki dające losowe bonusy akcyjne. Przez pierwszych kilka rozgrywek nie będziecie z tego korzystać. Ja je też teraz zdejmę, bo tylko będą mi przeszkadzać. Dobra. Jak się buduje kalendarz? Otóż wrzucacie wszystkie te kolorowe żetony z cyferkami, z miesiącami do woreczka. Ten woreczek służy w grze tylko i wyłącznie do setupu, potem już go nie będziecie używać. W zależności od ilości graczy losujecie z tego worka odpowiednią ilość żetonów. My tutaj robimy setup dla 3 graczy, no to ja wylosuję 5 żetonów i rozłożymy je na kalendarzu. Raz, dwa, 3, 4, 5. OK. I w momencie, kiedy rozkładamy je na kalendarzu, przy okazji zakrywamy na tym polu budowy kalendarza, w tej części planszy, będziemy zakrywać je tymi blokerami, żetonikami do blokowania. Dobra. Czyli tak, układamy 6. Na kalendarzu układamy je już tą ładną, zbudowaną stroną. Układamy, to jest 11 i blokujemy 11. No i tak do końca ze wszystkimi, które wylosowaliśmy. OK. Następnie dociągamy z worka jeszcze jeden. Jeszcze jeden, którego już nie będziemy blokować. I wylosujemy sobie 12. A wszystkie pozostałe żetony z worka układamy z powrotem tutaj na planszetce. Na planszetce to jest 9. O. Na planszy w sekcji rozbudowy kalendarza i te, które już wyjęliśmy po prostu z worka, te niewylosowane, te układamy stroną z cyferkami ku góry. Te będziemy mogli budować, te już zablokowane zostały zbudowane i to puste pole. Identycznie robimy z tym wewnętrznym kręgiem, ze znakami zodiaku, czyli też wrzucamy wszystkie do woreczka i losujemy odpowiednią ilość. Dla 3 graczy 5 sztuk. Raz, dwa, 3, 4, 5 mi się udało wylosować. Tu będzie już trudniej dopasować, bo chyba że znacie na pamięć te symbole znaków zodiaku i wiecie, w jakiej kolejności występują. A ja jestem słaby w znaki zodiaku, słuchajcie. Ja po obrazkach rozpoznaję. Mamy 5, no i losujemy jeszcze jeden, którego nie blokujemy. Zawsze jeden więcej dociągamy, niż nam każe ilość graczy, tak? To znaczy tam tabelka według ilości graczy mówi, ile zablokujemy, a dociągamy potem jeszcze jeden, który nie będzie zablokowany. No i pozostałe też układamy na planszy stroną, nie z obrazkiem ładny, tylko z symbolem. OK. To ma o tyle znaczenie, że dzięki temu no, każda rozgrywka będzie inna, tak? To jest jeden z elementów zmiennych już przy przygotowaniu gry, a też przy okazji dość istotny, bo rozbudowa kalendarza to jest najważniejsza część tej gry. O to chodzi w tej grze. I w ten oto sposób mamy planszę gotową. Planszetki już tam rozłóżcie sobie według tego, jak instrukcja mówi. Plansza przygotowana, możemy przejść do dalszej części tłumaczenia. Plansza gry podzielona jest na kilka sekcji. W samym sercu jest zegar, który będzie służył nam do wyboru akcji rozgrywanych przez kolejnych graczy. Cała dolna część planszy to jest kalendarz i pola, warsztaty, z których będziemy pozyskiwać elementy do tego kalendarza. To jest główne nasze zadanie w tej grze, więc nie dziwota, że zajmuje aż tak dużo miejsca na planszy. W górnej części planszy mamy kogucika odmierzającego czas i liczącego nam rundy oraz słynny pochód apostołów, który mechanicznie wyznacza nam, jakich apostołów kiedy mamy dostępnych i też przyspiesza koniec gry. Na planszy głównej są też po lewej stronie sklepik z naszymi ulepszeniami warsztatów, które będziemy mogli pozyskiwać,
oraz witraże punktujące na koniec gry pod warunkiem, że będziemy tam wystawiać naszych robotników. Tu są też żetony bonusowe, do tego wszystkiego dojdziemy w szczegółach. Przejdźmy jeszcze do prawej strony. Po prawej stronie planszy są 3 tory mistrzostwa. Niebieski innowacyjność, kiedy będziemy wspinać się po tym torze, polepszać będziemy swoją możliwość ruszania wskazówką zegara. Różowy tor precyzji odpowiada za bonusy, które otrzymujemy podczas pasowania. Mówi, ilu robotników będziemy odzyskiwać i o ile dalej będziemy mogli przesunąć żeton księżyca na traku księżyca. Żółty tor to tor spostrzegawczości i awansowanie na nim zwiększa nam możliwość poruszania malarzem, to jak daleko, ile kroków może zrobić malarz i to jak daleko porusza się księżyc podczas wykonywania akcji księżyca. Dookoła planszy leżą też jeszcze pozostałe elementy, takie jak pomocnicy dostępni dla nas do pozyskania. Czerwone zwoje, te z bonusowymi akcjami dodatkowymi, które generalnie lądują w tym miejscu pod torami. Oraz oczywiście zasoby w miejscu dostępnym dla wszystkich graczy. Zasobów w tej grze jest 5 rodzajów. I one są podzielone na 2 kategorie. Zasoby podstawowe to drewno, kamień i farba. Natomiast pieniądze i złoto to są zasoby specjalne. Różnica jest taka, że w momencie, kiedy mamy zapłacić, a nam brakuje jakiegoś zasobu podstawowego, to możemy zapłacić za niego monetą lub złotem, ale nie możemy monetą płacić za złoto, ani złotem za monety. To są zasoby specjalne, które są jokerami, ale tylko dla tych zasobów podstawowych. Ikonki pozyskiwania i płacenia to są po prostu ikonki tych zasobów. Jeśli mają na sobie krzyżyk i ksika takiego, no to musimy zapłacić, a jeśli to jest po prostu ikonka z rysunkiem tego zasobu, to dostajemy taki zasób z puli ogólnej i dobieramy. Ważne jest też, że w dowolnym momencie swojej tury każdy z graczy może wymienić 3 zasoby podstawowe. Ikonka ogólnie zasobów podstawowych to jest szara taka kosteczka z pytajnikami. 3 zasoby podstawowe tego samego rodzaju, na przykład 3 kamienia, można wymienić na 1 złoto. Kolejnym rodzajem zasobów, takich osobistych każdego gracza, są jego pracownicy. Tych pracowników będziemy wysyłać na pola dookoła zegara, żeby wykonywać akcje. Tych robotników będziemy też wysyłać tutaj pod małe witraże, żeby przynosili nam punkty na koniec gry. No i będziemy ich też używać do tego, żeby budować nowe elementy kalendarza i tam też oznaczać, które elementy zostały zbudowane przez nas. Budując w ten sposób grupy, to będzie nam przynosić punkty. Kiedy będziemy pasować, to robotników będziemy odzyskiwać. Robotników z planszy głównej możemy odzyskać z kalendarza lub z zegara. Ci, którzy wylądowali pod witrażami, do końca gry nie będą już dla nas dostępni. Jeszcze jednym zasobem są nasze zębatki w naszych maszyneriach i te zębatki będą się czasem uszkadzać. Reprezentuje to obrócenie takiej zębatki na drugą stronę i tam jest wtedy symbol, że ta zębatka została uszkodzona. Niektóre akcje wymagają tego, to znaczy, że trzeba zepsuć jedną z naszych zębatek. Ikonka skreślonej, uszkodzonej zębatki mówi o tym, że możemy jedną z naszych zębatek naprawić. To nie są jakieś punkty życia, to nie jest coś, czego my musimy pilnować, żeby przypadkiem nie były one popsute. My będziemy chcieli z tego korzystać, zwłaszcza, że w momencie, kiedy kogut będzie piał, to będziemy korzystać z naszego toru koguta i on mówi, ile zębatek się nam naprawia w tym momencie. Na ten moment warte podkreślenia jest to, że zębatki też są tak naprawdę naszym zasobem, z którego musimy korzystać. Oprócz toru koguta na planszetce gracza mamy tory produkcji. Im wyżej kosteczki tutaj wędrują, tym więcej produkować możemy konkretnych zasobów. Mamy też osobny tor związany z produkcją czy budową kalendarza. Mamy magazyn. Do tego magazynu będą trafiać apostołowie i asystenci. Każdy gracz
rozpoczyna rozgrywkę z 4 robotnikami w grze 3 lub 4-osobowej, 5 w grze 2-osobowej i z zasobami, które sobie zdraftował, wybrał podczas przygotowania gry, kiedy to kartę młotka i zasobów początkowych mogą sobie gracze wybierać. Cześć Balbinko. Nie! Nie siadaj teraz tutaj, tam potrzebowałem. Oj, kochana. Kartę młotka mamy umieścić w kuźni swojej i ta kuźnia jest takim elementem, który można położyć z lewej lub prawej strony naszej planszetki. Niestety, jak jest położona po prawej stronie, to wtedy ta karta jest do góry nogami, żeby się tutaj mieściła. Mamy do wyboru albo wsadzić ją tak, że nie będzie widać bonusów, albo wsadzić ją tak, że jest do góry nogami. Także super fajnie, że pomyśleli o lub prawostronnym umieszczeniu kuźni. Szkoda, że jest to troszeczkę niewykonalne i wtedy trzeba rozwijać kuźnię z góry do dołu, a nie z dołu do góry i w ogóle czytać to do góry nogami. Po lewej stronie jest dużo, dużo rozsądniej trzymać te kuźnie. To są już wszystkie elementy, o których musimy powiedzieć sobie teraz. Przejdziemy do tłumaczenia, jak się gra i wtedy jeszcze na bieżąco może coś sobie dopowiem. Podczas swojej tury gracz może wykonać jedną z dwóch rzeczy. Albo aktywować zegar, albo spasować. Pasowaniem zajmiemy się za chwilę, pokażę wam jak się aktywuje zegar. Kiedy aktywujemy zegar astronomiczny, wskazówka musi poruszyć się przynajmniej o jedno pole, a maksymalnie o tyle pól, ile jest wskazane na torze mistrzostwa innowacyjności. Drugi poziom mistrzostwa na niebieskim torze pozwala nam więc o ruch przynajmniej o jedno pole, maksymalnie o 2 pola. Jeśli chcemy wykonać większy ruch wskazówką, musimy opłacić kolejne kroki wskazówki uszkodzeniami naszego mechanizmu poprzez odwracanie zębatek na stronę uszkodzoną. Po zakończeniu ruchu tarczą astronomiczną możemy też poruszyć tarczę zegara, tę, która znajduje się niżej. To jest ruch opcjonalny, ale żeby go wykonać, też musimy uszkodzić nasz mechanizm, płacąc jedną uszkodzoną zębatką za każdy jeden obrót tej tarczy. Opłaciliśmy 2 zębatki, to znaczy, że dolną tarczę możemy obrócić dwukrotnie. Zwróćcie uwagę na to, że obie tarcze, i zegara, i astronomiczna, poruszają się zupełnie niezależnie i ta dolna tarcza porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. A następnie wystawiamy robotnika naszego na pole dla robotnika, które wskazuje łapka zegara. Jeśli był tam inny robotnik, oddajemy go graczowi, do którego należy, gracz ten będzie mógł go używać. Możemy też wypychać swoich własnych robotników, nie jest to problem. Pole, na którym wylądował robotnik, wskazuje nam 2 akcje, które będziemy wykonywać w tej turze. Ważne jest, że jeżeli akcja jest łączona, taka podwójna, to należy ją całą wykonać, zanim się przejdzie do wykonywania tej drugiej akcji. Wykonujemy je w dowolnej kolejności. Przypominam, wybierając akcję, obowiązkowy jest ruch przynajmniej o jedno pole tarczą astronomiczną, tak? Ruszanie wskazóweczki przynajmniej o jedno pole. Cofanie tarczy zegara jest zupełnie opcjonalne, a robotnik ląduje na polu wskazanym przez łapkę i wykonuje obie te akcje. Akcje dostępne na wewnętrznym kręgu dają nam postęp na torach mistrzostwa lub produkcję materiałów, zasobów podstawowych, zgodnie z tym, jak rozwiniętą mamy produkcję w naszym warsztacie. Na torach mistrzostwa postępujemy następująco. Zawsze jeden tor wskazany przez wskazówkę jest darmowym awansem, za drugi dowolny tor, ten przedstawiony przez szarą księgę, trzeba dopłacić 1 złotówkę. Czyli jeśli tę akcję konkretną aktywuje w tym momencie gracz fioletowy, postąpi na niebieskim torze 1 do góry. Za każdym razem, kiedy postępujemy po torze i dotrzemy na pole z premią, z bonusem, no to wybierałem bonus. Tutaj do wyboru jest ruch księżycem lub pozyskanie asystenta.
No, fioletowy wybierze sobie asystenta, bierze go do magazynu. W magazynie musi mieć na niego miejsce oczywiście, ale na szczęście możemy sobie dowolnie w swojej turze tutaj przestawiać rzeczy w magazynie, bo żeby zrobić miejsce na asystenta, jeśli akurat było zajęte przez apostoła. Fioletowy rezygnuje z ruchu na drugim torze. Na różowym torze postępuje czerwony gracz. Gracz czerwony awansuje raz na różowym torze, odblokowuje siłę 2 dla swojego rzeźbiarza. Od tej pory jego rzeźbiarz będzie wykonywał akcję z siłą 2. No oprócz tego czerwony postanawia dopłacić złotówę, żeby jeszcze awansować sobie na torze niebieskim. I tutaj w bonusie dostaje czerwony zwój. Może wybrać jeden z dostępnych czerwonych zwojów i sobie zabrać. Te zwoje dają generalnie darmową akcję w dowolnym momencie, który będzie mógł czerwony skorzystać z tej akcji. Puste miejsce od razu uzupełniamy nowym zwojem, żeby zawsze były 4 do wyboru lub 3, jeśli gramy w mniej niż 3 graczy. Na żółtym torze będzie postępował gracz niebieski, no i on ma darmowy ruch na żółtym torze. Jak tylko wejdziemy na królewski zwój, na to najwyższe pole na torze, rozpatrujemy jego bonus. Niebieski w tym momencie w bonusie dostaje 2 punkty za każdego apostoła, jakiego ma już na swojej planszetce gracza, do maksymalnej ilości 10 punktów. Ma 5 apostołów, więc natychmiast dostaje 10 punktów. Oznacza to na torze punktacji i ten zwój może już obrócić. On będzie potrzebny może na koniec gry do punktacji końcowej. Wszystkie zużyte zwoje trzymamy sobie do końca gry u siebie, tak żeby się nie pomieszały z tymi dostępnymi jeszcze do zdobycia. Niebieski mógłby w tym momencie dopłacić jeszcze pieniądza, żeby awansować innym swoim żetonem lub tym samym żetonem po raz kolejny. Jako że jest już na samym szczycie, to każdy następny krok powyżej, który miałby go wypchnąć z toru, doda mu po prostu 1 punkt. Pozostałe akcje dostępne na torze zewnętrznym są związane z produkcją. Kiedy wskazuwa pokazuje produkcję drewna, produkcję farby lub produkcję kamienia, patrzymy na swoją planszetkę gracza i pozyskujemy zasoby w zależności od tego, co produkowaliśmy. Tak, dla tego przykładu zielony-niebieski produkując kamień, przepraszam, to nie jest kamień, to jest żelazo, coraz źle chyba mówię. Produkując żelazo otrzyma 1 zasób żelaza po prostu. Gdyby produkował w tym momencie farbę, dostanie 2 farby plus jeszcze 1 złoto w bonusie. Dzięki temu, że ma tak mocno rozwiniętą produkcję farby na swojej planszetce gracza. I to są właściwie wszystkie akcje z zewnętrznego toru. One zawsze dają nam produkcję zasobów podstawowych lub awanse na torach mistrzostwa. Akcje z zewnętrznego kręgu, no to są już te prawdziwe akcje, które będziemy robić. Są akcje, które pozwalają nam coś robić, a nie tylko dostawać zasoby. Pierwszą z akcji, którą omówimy, jest akcja rozbudowy warsztatu. Polega ona na tym, że gracz aktywujący rozbudowę warsztatu wybiera jeden z dostępnych w sklepiku warsztatów i musi opłacić jego koszt. Koszt zawsze jest wyrażony w farbie plus innym zasobie, pokazanym już na karcie, nie na planszy, w ilości takiej, jaka jest pod tym zasobem napisana. Czyli żeby pozyskać kartę najbardziej z lewej strony, trzeba zapłacić 3, w tym przypadku żelaza, plus 1 farbę. Ta najtańsza będzie kosztować 1 farby plus jeszcze 1 farby. Niebieski postanawia zapłacić 2 farby. Żeby zdobyć tę kartę, opłacił jej koszt. Nad tą kartą leżał jeszcze jego ludzik. Na początku gry każdy gracz ma wystawionego jednego robotnika nad każdym polem, z którego pozyskujemy karty warsztatu. Jak tylko kupimy kartę, nad którą jeszcze jest nasz robotnik, od razu pozyskujemy go do zasobów, będziemy mogli z niego korzystać. W momencie zakupu pierwszej karty ląduje ona po prostu przed nami.
każda kolejna karta musi już wylądować po prawej lub lewej stronie tych kart, które mieliśmy wcześniej zakupione. I najpierw dostajemy nagrodę, bonus za rozbudowę tego warsztatu. To jest ta ikonka u góry karty. Oprócz tego, jeśli uda nam się połączyć ikonki, w tym przypadku zielony miał do wyboru albo położyłby tę kartę skrajnie po prawej i wtedy dostałby w bonusie akcję konstrukcji, albo może położyć ją po lewej stronie, żeby dostać w bonusie akcję pozyskiwania apostołów. Po skończeniu zakupów nowych kart warsztatów wszystkie pozostałe przesuwają się o jedno pole w prawo i sklepik uzupełniamy o nową kartę, tak żeby te wszystkie, które leżały i czekały w kolejce, potaniały troszeczkę, no i żeby były dostępne zawsze 3 do wyboru. Kolejną akcją z kręgu zewnętrznego, którą omówimy, będzie akcja rozwoju warsztatu. Ona jest połączona z pozyskaniem jednej złotej monety. Monetę gracz otrzymuje i podnosi jedną kostkę produkcji lub kuźni o jedno pole do góry. Ważne jest w tym momencie to, że jeśli wszystkie kostki dotrą lub przekroczą poziom najniższego dostępnego robotnika, tego robotnika dostajemy jako już dostępnego do używania podczas swoich akcji i podobnie wchodząc jeszcze wyżej, tak, odblokowujemy drugiego. Żeby odblokować tego ostatniego, wszystkie kostki muszą być na samym szczycie naszych torów produkcji. Dzięki temu będziemy mieli więcej robotników dostępnych do wykonywania akcji, no i będziemy też produkować oczywiście dużo więcej. Kolejna akcja, jaką się zajmiemy, to akcja naszego rzeźbiarza. Wykonywanie akcji rzeźbiarza polega na tym, że gracz bierze swojego rzeźbiarza i musi go przestawić w inne miejsce na polach akcji rzeźbiarza. Te pola są 4, 3 z nich są powiązane z akcjami, a 4 daje tylko i wyłącznie zasoby. Ważne jest to, że rzeźbiarza musimy przestawić na inne pole. Nie możemy 2 razy wykonać tej samej akcji rzeźbiarzem. Jeśli naszego rzeźbiarza nie ma aktualnie na planszy, dobieramy go po prostu z naszych zasobów i wystawiamy, gdzie nam się tylko podoba. Jeśli pole było zajęte przez innego rzeźbiarza, oddajemy tego innego rzeźbiarza właścicielowi i wykonujemy akcję. Gracz czerwony ma rzeźbiarza na poziomie 2, tak wskazuje jego tor mistrzostwa. Odblokował już 2 poziom, to znaczy, że wykona akcję rzeźbiarzem drugopoziomową. To znaczy, uszkodzi sobie w tym konkretnym przypadku jedną zębatkę w swojej maszynerii, a następnie pozyska jeden dowolny zasób podstawowy i wykona akcję konstrukcji. Gdyby poszedł w to miejsce, mógłby albo uszkodzić jedną zębatkę w maszynerii i poruszyć malarzem, zyskując przy okazji jednego pieniądza, albo nie tracąc, nie uszkadzając maszynerii, dostać jednego pieniądza i wykonać akcję ruchu księżycem o jedno dodatkowe pole więcej. Następna akcja to akcja pozyskiwania apostołów. Też jest połączona z zyskaniem złotej monety i pozyskiwanie apostołów jest ściśle związane z pochodem apostołów dostępnym tutaj u góry planszy. Dostępni do wzięcia są apostołowie, którzy są wskazani na dole. I gracz może pozyskać ze swoich zasobów odłożonych tutaj na boczek apostołów o tych konkretnych numerach 7 i 8 w tym przypadku konkretnym, ale może najpierw też opłacić uszkodzeniem swojego zębatki w swoim mechanizmie, żeby wykonać ruch tym pochodem apostołów o jeden fragment za każdą zębatkę, którą uszkodzi. W momencie, kiedy gracz już wybierze apostoła, który mu się podoba, którego chce pozyskać, na przykład w tym przypadku 9 czerwoną, wsadza go do swojego magazynu. Jeśli nie ma miejsca w magazynie, to w ogóle nie może robić tej akcji. Tak, dlatego powiedzmy, że niebieski wykonał tę akcję, pozyskał apostoła i po pozyskaniu apostoła koniecznie poruszamy też pochodem apostołów, też o jedną pozycję. Jeśli czerwony fragment koła zębatego, czerwony ząb, dotrze do strzałeczki z kogutem, oznaczać to będzie, że kogut
przesunie się o jedno pole w prawo w kierunku piania. To jest jeden z 2 momentów, kiedy porusza się kogut, więc jest to jedna z tych akcji, które przyspieszają koniec gry, doprowadzają nas do końca gry. Kolejną akcją, jaką możemy wykonać, jest poruszenie malarzem lub księżycem. Akcja malarza i księżyca są ściśle powiązane z żółtym torem mistrzostwa. On wskazuje, o ile kroków możemy się ruszyć malarzem i o ile kroków ruszymy się księżycem. Jeśli wybierzemy akcję ruchu malarzem, to malarz może iść o maksymalnie tyle kroków, ile wskazuje nasz poziom mistrzostwa na żółtym torze, czyli w tym przypadku czerwony poruszyć może malarza o maksymalnie 4 kroki. Powiedzmy, że wybrał 3 kroki, albo nawet poszedł o 4 kroki, może iść mniej, i wtedy dostaje jedną z akcji, z którymi sąsiaduje malarz. To jest akcja podniesienia, ulepszenia toru koguta, czyli przesunięcia po prostu koguta o jeden poziom wyżej. Ta druga, którą miał dostępną, no to było zwykłe wzięcie jednego złota i jednej monety. Akcja księżyca, ruchu księżyca wygląda bardzo podobnie. Też poruszamy o tyle kroków księżyc, ile wskazuje nasze mistrzostwo na żółtym torze mistrzostwa. I księżyc rusza się dokładnie o tyle kroków, o tyle pól na tym torze tutaj, najbardziej wewnętrznym kręgu, i dostajemy wszystkie nagrody, które po drodze mijaliśmy. Fioletowy wykonał tę akcję, więc ruszy się o 5 kroków i dostanie naprawę mechanizmu, farbę naprawę mechanizmu, żelazo i jeszcze jedną naprawę mechanizmu. Miał tylko 2 zębatki zepsute, bo mu się 3 zmarnowała, ale oprócz tego farbę i żelazo też dostanie. No i ostatnia akcja, jaką mamy dostępną, najbardziej skomplikowana akcja, ale też dająca najwięcej punktów, to jest akcja konstrukcji. I dzięki tej akcji będziemy rozbudowywać kalendarz, albo montując witraże, czy tam malunki miesięcy, albo witraże, czy tam malunki przedstawiające znaki zodiaku. Niezależnie od tego, czy będziemy budować miesiące, czy będziemy budować znaki zodiaku, akcja ta przeprowadza się dokładnie tak samo i ona ma 5 kroków i wszystkie te kroki są rozpisane tutaj na planszy. Przejdziemy szybko przez nie po kolei na przykładzie gracza fioletowego. Najpierw gracz patrzy na swój poziom kuźni. W tym przypadku jest to drugi poziom kuźni i tam obserwuje, o ile kroków może ruszyć młotek. Niezależnie, czy to będzie młotek po stronie sklepiku z miesiącami, czy znakami zodiaku, robi się to dokładnie tak samo. 2 kroki może wykonać, to pójdzie raz, 2. Młotkiem on bardzo by chciał kupić kwiecień, dlatego może dopłacić je uszkodzeniem jednej zębatki w swoim mechanizmie, żeby ruszyć się o dodatkowy krok. Gdyby chciał iść dalej, to też kolejne zębatki uszkodzone posuną młotek jeszcze dalej. Następnie trzeba opłacić koszt. Koszt jest narysowany w poziomie i widzimy, że po lewej stronie jest złoto, po prawej drewno i to są stałe koszty przy budowie miesięcy. Przy budowie znaków zodiaku będzie to złoto plus żelazo. I oprócz tego jeszcze im więcej będzie wybudowanych żetonów, tym więcej kosztów dodatkowych się pojawi. W tym przypadku jest to jeszcze jedno drewno. Więc fioletowy musi zapłacić 1 złoto, 1 drewno i musiałby zapłacić jeszcze 1 drewno, ale nie ma. Na szczęście w dowolnym momencie można pieniędzmi lub złotem płacić za brakujące zasoby. Łącznie opłacił 3 zasoby i dostaje 2 punkty za każde złoto i za każdy zasób, który musiał kupić. To znaczy, że zdobywa 6 punktów. W dalszej kolejności musi zabrać ten żeton, który właśnie wybudował, stawić go w odpowiednie miejsce na tarczy kalendarza i położyć na nim swojego pracownika. Bardzo ważne jest, że trzeba mieć dostępnych robotników, żeby w ogóle móc wykonywać te akcje. Jeśli nie mamy
w swoich zasobach, zapasach dostępnych robotników, nie będziemy mogli wykonać tej akcji. Dlaczego kładziemy tego robotnika tutaj? Otóż dlatego, że sprawdzamy teraz grupę robotników, którą stworzyliśmy w ten sposób dokładając. Oni muszą się stykać ze sobą. Ten robotnik tutaj stojący nie będzie się doliczał, ale położyliśmy tego i on stworzył grupę raz, dwa, trzy, czterech robotników. Każdy robotnik w tej grupie jest warty 2 punkty, więc 8 punktów w ten sposób zdobywa nasz gracz fioletowy. Kolejnym krokiem jest wykonanie akcji bonusowej połączonej z pozycją tego miesiąca lub znaku zodiaku, który aktualnie zbudowaliśmy. I to są te same nagrody, które może malarz dostawać za swoje ruchy. No i w tym przypadku tu już nie ma wyboru, w tym przypadku będzie to po prostu złoto i pieniądz, które tak naprawdę odzyska gracz fioletowy. I ostatnią nagrodą, ostatnim krokiem jest pozyskanie nagrody z poziomu naszej kuźni. To znaczy, patrzymy na kartę naszej kuźni i one są asymetryczne, każda jest inna. My je draftujemy na początku gry, żeby wiedzieć, co będziemy dostawać. Fioletowy w tym momencie dostaje usunięcie jednej uszkodzonej zębatki, to znaczy naprawa po prostu swojego mechanizmu. Tak wygląda akcja konstrukcji. To jest strasznie ważna akcja. Ona nie dość, że przyspiesza zakończenie gry, bo wypełnienie całego kalendarza jest jednym z wyznaczników końca gry. No a poza tym to jest źródło naprawdę sporej ilości punktów, zwłaszcza jeśli uda się nam stworzyć większe grupy, no i też płacić więcej. Tu maksymalnie będziemy płacić 4, no w tym przypadku akurat się nie udało, ale maksymalnie może będziemy płacić 4 zasoby, czyli dostawać 8 punktów. To jest naprawdę, naprawdę sporo. I to były wszystkie akcje. Tak naprawdę jest dostępnych 6 akcji zewnętrznych, tych, które sprawiają, że coś robimy w grze, no i oprócz tego 6, a tak naprawdę to 2, tylko że o różnym zabarwieniu akcje na torze wewnętrznym, one dają nam produkcję surowców lub postęp na torach mistrzostwa. Dodatkowo w swojej turze gracz, niezależnie od tego, czy robi turę pasowania, czy robi turę z aktywacją zegara, gracz może wykonywać akcje darmowe. Te darmowe akcje nazywają się akcjami dodatkowymi i są przedstawione na karcie pomocy. Każdy z graczy dostanie taką kartę pomocy. Są one też bardzo istotne dla naszej rozgrywki. Pierwsza, taka najprostsza, to jest wymiana trzech zasobów, takich samych, na 1 złoto. Tak? Czyli tutaj czerwony gracz może oddać do banku 3 kamienia, żeby dostać 1 złoto. To jest ważne, bo złoto jest zawsze potrzebne do rozbudowy kalendarza. Kolejną akcją, która nie wiem dlaczego jest tutaj opisana jako pozbądź się pieniądza. Na szczęście na planszy głównej jest też opisana jako pozbądź się pieniądza lub złota, żeby zapłacić za dowolny z podstawowych zasobów, czyli drewno, żelazo, farbę. No to jest tyle. To jest podpowiadajka, że możemy po prostu specjalnymi zasobami płacić za te podstawowe. Dalej. Wykorzystaj czerwony zwój. Te czerwone zwoje, które zbieraliśmy w trakcie gry, głównie postępując na torach mistrzostwa, możemy w dowolnym momencie wykorzystać, odwrócić na drugą stronę, nie wyrzucać, bo mogą się przydać na koniec gry do punktacji i po prostu wykonać akcje, które są na nich dostępne. Te akcje to mogą być akcje konstrukcji, akcje ruchu księżyca lub akcje pozyskania apostołów. Wykonuje się dokładnie je tak samo, jakbyśmy je uruchomili na zewnętrznym kręgu akcji. No i teraz 3 najważniejsze akcje dodatkowe, jakie możemy wykonać, to po pierwsze umiejscawianie apostołów na swojej planszetce. Apostoła możemy dobrać z naszego magazynu, tak? Czyli najpierw pozyskujemy apostołów do magazynu, żeby potem z darmową akcją ich wyłożyć. Wyłożyć apostoła możemy na polach, wolnych oczywiście, w tym samym kolorze, oznaczonych kreską u dołu, w takim kolorze, w jakim chcemy apostoła wyłożyć, opłacając odpowiedni koszt, w zależności od tego, w którym rzędzie chcemy go położyć. Czyli na dole jest to żelazo, w środku drewno, na samej górze farba. Jak kładziemy apostoła, to dostajemy natychmiast nagrodę, taką jaka jest opisana.
odebranie ludzików z planszy, rozwój torów produkcji lub kuźni i pieniądz. Czwartą nagrodą jest po prostu położenie żetonu na swoim robotniku, który tam utknął. Robotnik oczywiście trafia do naszych zasobów, do dostępnych robotników do używania, a my cieszymy się z tego, że kolejny apostoł wylądował już na naszej planszetce. Jeśli ułożymy cały rząd, to natychmiast dostajemy nagrodę w postaci produkcji na dowolnym torze produkcji. No i oprócz tego zdobywamy 7 punktów, co też nie jest małą ilością. Wypełnienie apostołami pełnej kolumny na naszej planszetce też przynosi nagrodę w postaci pozyskania asystenta lub ruchu na torze księżyca. Następna akcja, jaką możemy zrobić, to akcja umiejscowienia naszego pomocnika. Możemy pobrać z magazynu naszego asystenta i położyć go w dowolnym z naszych rozwinięć warsztatu, tak, na tych kartach, które kupowaliśmy wcześniej, opłacając po raz kolejny koszt, ten na dole karty opisany, czyli na przykład w tym przypadku jedna farba, żeby położyć tutaj asystenta i dostać nagrodę, która jest narysowana tutaj na środku witraża. W tym przypadku nagrodą jest ulepszenie naszego toru koguta i od tej pory ten asystent jest już nasz tak naprawdę. On już nie siedzi w magazynie, tylko dostał swoje biurko i może tam pracować sobie w okienku, co sprawia, że po prostu będzie punktował nam na koniec gry. Jest 6 dostępnych asystentów. Wszystkich leży do wzięcia jeden mniej niż jest graczy, więc jest też pewien wyścig po nich. Każdy punktuje za coś innego. Doczytacie dokładnie w instrukcji na pewno, który punktuje za co. Są potrzebni i przydatni. Ostatnia akcja dodatkowa, jaką możemy wykonać, to umiejscowienie jednego ze swoich pracowników na polu pod witrażem z celami wspólnymi, dostępnymi dla wszystkich graczy. Jeśli spełniamy dany warunek, na przykład w tym przypadku posiadanie 3 fioletowych apostołów na swojej planszetce, raz, dwa, trzy, zielony ma 3, wystawiamy swojego robotnika na najwyższym dostępnym polu, on na koniec gry da nam tyle punktów, ile tam jest napisane i też pierwszy gracz, który wypełni cel, otrzymuje nagrodę z tego kafelka leżącego pod tym witrażem. No w tym przypadku są to dwie monety. Odwracamy ten żetonik, żeby zaznaczyć, że ta nagroda jest już niedostępna. Kolejni pracownicy będą lądować poniżej. Każdy gracz może mieć tylko jednego pracownika w każdej kolumnie oczywiście. I grając w 4 graczy też nie wszyscy się załapią, bo są tutaj tylko 3 pola do punktowania. To wszystkie akcje dodatkowe, jakie możemy zrobić. Jeśli gracz w swojej turze nie może aktywować zegara, bo nie ma już dostępnych robotników, albo po prostu nie chce, to może wykonać akcję pasowania, która jest ściśle powiązana z jego torem precyzji. Pasowanie wygląda w ten sposób. Odzyskujemy tylu robotników z planszy, ile wskazuje nasza pozycja na torze precyzji. W tym przypadku dla fioletowego będzie to 2 robotników. Następnie wykonujemy akcję księżyca. Akcja księżyca to jest poruszenie znacznika księżyca po tarczy astronomicznej o tyle pól, ile wskazuje nasza pozycja na torze postrzegawczości. W tym przypadku fioletowy, będąc na 3. poziomie mistrzostwa postrzegawczości, może poruszyć księżycem o 5 pól i rusza dokładnie o 5 pól. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, zbierając wszystkie bonusy, po jakich księżyc się poruszył, a następnie ostatnim krokiem jest poruszenie koguta o 1 pozycję. Co ważne, podczas pasowania poruszamy księżycem, odzyskujemy robotników, ale nie naprawiamy uszkodzeń. Uszkodzenia automatycznie naprawiają się tylko podczas piania koguta i wtedy robią to wszyscy gracze. Wspominałem o tym, że są 2 sposoby w tej grze na przesuwanie koguta w prawo. Jednym z nich jest przekręcanie pochodu apostołów i docieranie czerwonego znacznika na symbol kogucika. Drugim jest pasowanie. Za każdym razem, kiedy gracz pasuje, też kogut przesuwa się w prawo. W momencie, kiedy kogut dojdzie do pola 0, aktywny gracz, ten, którego jest tura, kładzie tego koguta na swojej planszetce. Dla przypomnienia, że
Na koniec jego tury, jak już skończy wszystkie swoje akcje, trzeba będzie rozpatrzeć pianie koguta. Gdyby miał w tym momencie po raz kolejny przesunąć koguta, bo ruszyłby jeszcze raz zębatkami, no to nic się nie dzieje. Po prostu kogut siedzi już i czeka, żeby zapiąć. Na koniec tury tego gracza kogut pieje, co znaczy, że wszyscy gracze naprawiają swoje maszyny, czyli przekręcają na zdrową stronę, nieuszkodzoną, taką ilość zębatek, ile wskazuje aktualnie ich tor koguta. Każdą zębatkę, której nie możemy już naprawić, bo są wszystkie naprawione w tym momencie, zamieniamy na punkt. Przykładowo gracz fioletowy, mając naprawić 3 i posiadając tylko jedną zepsutą część mechanizmu, naprawia tę jedną, 2 jeszcze miałby naprawić, nie naprawił, dostaje 2 punkty, a gracz czerwony ma 3 uszkodzenia i koguta na pierwszym poziomie, to znaczy, że jedną sobie naprawi, swoją zębatkę, ale 2 pozostały uszkodzone, dlatego straci w tym momencie 2 punkty, 1 za każdą, która w momencie piania koguta nie została naprawiona. Kolejnym krokiem jest przesunięcie znacznika rund na następne pole i oddanie koguta na miejsce. Oddajemy koguta na taką cyferkę, jaką w tym momencie znacznik rund wskazuje, i w tym przypadku na 5. I po kolejnych 5 krokach koguta w prawo będzie on piał ponownie. Przesuniemy znowu 5. Generalnie tych ruchów koguta przy grze na 3 osoby jest zawsze 14. Przy grze na 4 osoby jest zawsze 16. Te kafle licznika rund są różne i możemy sobie wylosować przed każdą grą, ale sumę mają taką samą zawsze tych ruchów koguta. Nie ma to aż tak dużego znaczenia wbrew pozorom na długość gry. Kiedy jest już ostatnia runda, kogut dotrze i zapieje po raz 4, a my nie zdążyliśmy do tego czasu rozbudować zegara, no to włączamy koniec gry. No, chyba że wcześniej zbudowaliśmy zegar, to też się koniec gry uruchomi. W przypadku, gdy koniec gry został wywołany przez zbudowanie ostatniego elementu kalendarza, obracamy ten środkowy kafel na drugą stronę, tak żeby od tej pory do końca gry, czyli do grania przez wszystkich graczy tej samej ilości tur, zmienia się tutaj akcja konstrukcji odrobinę. Od tej pory można akcję konstrukcji wykonać w ten sposób, że trzeba zapłacić 1 każdego rodzaju zasobu poza pieniądzem, ale już bez wystawiania tutaj pracownika, bez bonusów z tego kręgu najbardziej zewnętrznego na kalendarzu. Po prostu dostaje się płaskie 8 punktów no i kolejni gracze jeszcze przed końcem gry mogą sobie te akcje wykonać. Jak już wszyscy zrobią tę samą ilość tur, przechodzimy do punktacji końcowej. Punktację końcową rozpoczynamy od punktowania torów mistrzostwa. Każdy tor mistrzostwa powiązany jest z jednym dużym witrażem, który mówi, za co konkretnie dany tor mistrzostwa punktuje. I punkty określone są z lewej strony dla zwycięzcy, tego kto jest najwyżej na danym torze. Punkty po prawej stronie rozpisane, takie punkty pocieszenia dla tych pozostałych i one są mnożone przez warunek zdobywania punktów. Tutaj lewy witraż mówi o tym, że zwycięzca dostanie 2 punkty za każdego apostoła, wszyscy pozostali po 1 punkcie za każdego apostoła. Limit górny dla wszystkich witraży tych celów mistrzostwa jest 15. Więcej nie można tam zdobyć. Warunkiem zdobywania tych punktów jest przekroczenie granicy między drugim a trzecim poziomem mistrzostwa, to znaczy trzeba mieć przynajmniej na 3. poziomie mistrzostwa swój znacznik, żeby w ogóle móc zdobywać te punkty. Przypomina nam o tym ta ikonka w tym miejscu. I w tym miejscu punktowałby czerwony i dostawałby 2 punkty za każdego swojego apostoła, to znaczy 8 punktów łącznie, a fioletowy dostałby po 1 punkcie za swoich apostołów, zielony nie dostałby punktów żadnych. Tych kafli jest łącznie w grze 6. Opisane są wszystkie w instrukcji, jak dokładnie każdy punktuje, ale jest to dość czytelne. Bez problemu sobie dacie radę. Drugim krokiem punktacji na koniec gry gracze wymieniają swoje zestawy 3 takich samych zasobów za złoto. Po 1 punkcie za każde złoto, które nam zostało na koniec gry.
Następnie tracimy punkty. Każdy gracz traci punkty za uszkodzenia w swoich mechanizmach, których nie zdążył przed końcem gry naprawić. I potem przechodzimy do punktacji za asystentów. Punktują tylko ci asystenci, którzy już siedzą w naszych warsztatach, w naszych okienkach. No i też każdy ma napisane, ile daje konkretnie punktów i za co. Asystentów jest też 6 i wszyscy są dokładnie opisani w instrukcji. Na samym końcu dostajemy jeszcze punkty za naszych robotników siedzących tutaj przy witrażach celów wspólnych. No i też po prostu dostajemy tyle punktów, ile wskazuje nasz robotnik w tamtym miejscu. I to już jest koniec. Ten, kto będzie miał punktów najwięcej, ten zwycięża. W przypadku, gdy trafi się nam remis, zwycięzcą zostaje ten, który ma więcej apostołów wmontowanych w swoją planszetkę gracza, a jeśli nadal jest remis, no to niestety wszyscy nie przegrywają, dzielą się zwycięstwem, ale to co to za zwycięstwo jak z kimś, nie? To już naprawdę się nie udało. Tak wygląda Orloj. Tak gra się w Orloja. Myślę, że jesteście gotowi, możecie sami rozkładać już w tym momencie i próbować zagrać. Nie opowiedziałem wam nic o zasadach gry solo, ale to nie bez powodu. Nie zrobiłem tego tylko i wyłącznie dlatego, że ja zagram solo. Pokażę wam w praktyce, jak się obsługuje automę i jakie są różnice, co my robimy inaczej, co ona robi inaczej. Nauczę was w tym drugim filmiku. Na ten moment jeszcze raz szybko przypomnijmy, jak wygląda tura gracza. Tak? Albo robimy pas, czyli odbieramy swoich pracowników, ruszamy trochę księżycem, dostajemy nagrody, przesuwamy koguta, co może wywołać koniec rundy, albo robimy aktywację zegara, czyli przesuwamy wskazówkę o przynajmniej jedno pole, ale maksymalnie tyle, ile wskazuje nasz poziom mistrzostwa na niebieskim torze. Jeśli chcemy, możemy przesunąć ją dalej, uszkadzając sobie nasz mechanizm, przekręcając zębatki na zepsutą stronę. Następnie możemy też uszkodzić troszeczkę, nadwyrężyć nasz mechanizm, żeby cofnąć całą tarczę dużą w przeciwną stronę niż ruch wskazówek zegara, o tyle pól, ile zębatek przekręciliśmy. I wtedy wystawiamy pracownika, aktywujemy obie akcje wskazane przez palucha. Do tego oczywiście możemy uruchamiać dowolną ilość akcji dodatkowych. No i czasem jeszcze się trafiają akcje takie w bonusie, w nagrodę za to, że coś tam dobrze pokombinowaliśmy i udało nam się zrobić kombosa. I tyle. Przechodzi tura do następnego gracza i gramy w kółko, aż zbudujemy cały kalendarz lub kogut zapieje po raz czwarty. Mam nadzieję, że materiał ten pomoże wam wyciągnąć Orloja jak najszybciej na stół. Jeśli gdzieś się pomyliłem, to już w tym momencie bardzo mocno przepraszam, a was proszę o napisanie tego w komentarzu. Będziemy starać się coś zaradzić wtedy. A jeśli się nie pomyliłem, albo już to naprawiłem i poprawiłem, to możecie się wy teraz też wykazać, klikając lajka, suba, odwiedzając nas na Discordzie i Facebooku. A chwilę potem pędźcie grać w Orloja albo w inną ciekawą grę. Do zobaczenia, trzymajcie się.